Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Toyoty Corolli Cross po niedawnym liftingu z połowy 2025 roku. Wersją przed odświeżeniem nie miałem okazji jeździć, zatem porównania będą na tym filmie w stopniu ograniczonym. Powiem po prostu, czego można się spodziewać, kupując aktualnie ten model. Chociażby może na odświeżony wygląd. Bryła nadwozia nie zmieniła się wyraźnie, więc Corolla Cross to wciąż crossover o długości 446 cm i 182 cm szerokości, ale Toyota solidnie przeprojektowała przedni pas. Poprzedni, powiedzmy niezadowolony wyraz twarzy został zastąpiony bardziej zabudowaną atrapą chłodnicy, której w egzemplarzu testowym nie uświadczymy, ponieważ należy on do wersji wyposażeniowej GR Sport. To kolejna z nowości wprowadzonych przez lifting. Pod kątem wyposażenia funkcjonalnego mamy tutaj do czynienia z drugą półką od góry, która przy okazji wprowadza pakiet stylistyczny z dużymi zmianami na froncie, gdzie pojawia się znowu wyraźna atrapa chłodnicy, ale znacznie inna niż wcześniej. Poza tym GR Sport stawia na przyciemnienie elementów nadwozia, czarne są znaczki, wstawki na zderzakach, także w standardzie dostajemy czarny dach oraz 19-calowe felgi, gdy w innych odmianach mamy 17 albo 18-calowe. Usportowiona odmiana wprowadza także obniżone zawieszenie i o ile ten zabieg w jednak zwykłym crossoverze nie jest moim zdaniem niezbędny, to pakiet stylistyczny sprawia, że GR Sport prezentuje się według mnie lepiej niż zwykłe odmiany. W kabinie testowanego modelu wciąż mamy projekt bazujący na zwykłej Corolli, który wygląda neutralnie i dobrze się starzeje, więc dla mnie wciąż prezentuje się ok. W większości miejsc zmiany nie zaszły, inaczej sytuacja wygląda w przypadku tunelu środkowego. Trochę go rozbudowano na szerokość, a także przeniesiono przyciski z tego obszaru, chociażby do sterowania podgrzewaniem foteli tutaj. Uważam to za neutralną zmianę pod kątem ergonomii. Nowy jest także standard złącza USB, zamiast A mamy C, ale wciąż jest tylko jedno USB i uważam, że jest to zbyt mała ilość, drugie zdecydowanie by się tutaj przydało. Na plus wypada zaliczyć obecność w każdej wersji w standardzie indukcyjnej maty do ładowania. Złącze 12V mamy w podłokietniku z przestrzeniami do poprowadzenia kabli, gdy będzie on zamknięty. Kolejne dwa USB-C mamy z tyłu, tutaj już ich ilość jest w porządku. W temacie jakości na podszybie mamy twarde tworzywo, które wygląda przyzwoicie, ale jednak zauważalnie gorzej, chociażby bardziej błyszczy się niż materiał miękkie, zastosowany trochę niżej na desce rozdzielczej oraz na drzwiach, więc tutaj również bym się nie obraził, gdyby to miękkie tworzywo się znalazło. Podłokietniki są za to odpowiednio wykończone jako skórą i też miękkie. W niższych częściach kokpitu bardzo mało eksponowanych mamy standardowe twarde tworzywa. Na tunelu środkowym jest, tak jak już wcześniej widzieliście, fortepianowa czerń. Trochę za dużo jest jej moim zdaniem, też jak widać już tutaj łapie różne zarysowania, odciski palców. Ciężko będzie ten element utrzymać w dobrej kondycji, ale poza tym zastrzeżeń nie mam. Drobniejsze rzeczy są wykonane precyzyjnie, nie ma żadnych problemów ze spasowaniem. Jakość jest ok na neutralnym poziomie. GR Sport w kabinie wprowadza czerwone nici na dźwigni zmiany biegów. Mamy też logo na progach drzwi oraz na kierownicy, która to przy okazji została przyozdobiona znowu nićmi. Najbardziej wyróżniają się w testowanej odmianie fotele ze sprawą wykończenia, ale mają też trochę zmodyfikowaną budowę. Bez robienia z nich sportowych konstrukcji, bo są wciąż dosyć miękkie, ale całkiem solidnie wyprofilowane i według mnie wygodne także przy dłuższych podróżach. Decydując się na Corollę Cross, wybrać można jeden z trzech układów napędowych, gdzie jednak zawsze dostaje się zwykłą hybrydę HEV. Podstawowa jest oparta o silnik benzynowy 1.8 i generuje 140 koni mechanicznych, a dopłacając otrzymuje się układ nazwany Hybrid Dynamic Force, gdzie z dwulitrowego silnika benzynowego uzyskać można 180 koni z napędem albo na przód, albo na obie osie. Mnie do jazdy trafiła się mocniejsza przednionapędówka o standardowym dla Toyot pomyśle na budowę hybrydy, to znaczy opartym o bezstopniową przekładnię ECVT. Producent nie stara się zastosować żadnej symulacji fizycznych biegów, przez co nieraz zdarzają się sytuacje, czy to słabiej, czy mocniej przyspieszając, że prędkość rośnie, a obroty stoją w miejscu. Sprawia to, że akustycznie zwiększanie tej prędkości nie jest może specjalnie ciekawe, ale w aucie tego typu nie postrzegam tego za realny problem. Bardziej zwracać może uwagę fakt, że dwulitrowa benzyna nie jest zbyt skutecznie izolowana w kabinie, zatem sposób jej pracy jest słyszalny. Ogólnie Corolla Cross jest też kiepsko wyciszona, jak na jednak wcale nie tak małe auto. Czytałem w internecie, że po liftingu ten aspekt został poprawiony, ja się do tego nie mogę odnieść, ale aktualnie od okolic 110-120 km/h zaczynałem negatywnie zwracać uwagę na hałas. Poniżej tej prędkości też nie jest jakaś przesadnie cicho, a ja z kolei nie jestem specjalnie pod tym względem wyczulony, więc wciąż jest to minus testowanego modelu.
Na autostradzie, gdy przejeżdżałem nawet pod niezbyt szerokimi wiaduktami, na przykład na węzłach, Corolla Cross też nieraz włączała niepotrzebnie światła i co za tym idzie, na chwilę zmieniał się motyw ekranu z jasnego na ciemny, zatem czujnik oświetlenia też mógłby być mniej czuły. Pod kątem płynności jazdy do działania hybrydy w Corolli nie mam już żadnych zastrzeżeń. Bez względu na sposób wciskania gazu nie występują szarpnięcia, a auto też sprawnie rozpoczyna przyspieszanie bez większej zwłoki. Jadąc wolniej, bardziej czuje się w tym procesie udział silnika elektrycznego, który odpowiada za wstępną reakcję, a przy prędkościach pozamiejskich wyraźnie już trzeba poczekać na wkręcenie się silnika spalinowego na obroty, co dzieje się wciąż szybko. Szybko po odpuszczeniu pedału te obroty mogą też spadać do niskich wartości, a później znowu rosnąć, zatem jest to charakterystyka dosyć specyficzna, którą warto brać pod uwagę, myśląc o tym aucie. Silnik też może wygaszać się kompletnie z dużą częstotliwością, gdy się puści prawy pedał i taka sytuacja ma miejsce również podczas jazdy z wyższymi prędkościami. Wtedy jednak trzeba mieć puszczony gaz i wytracać prędkość, aby wejść w elektryczny tryb EV, a przy prędkościach miejskich można w nim podróżować lekko przyspieszając albo utrzymując prędkość, np. w korkach, na odcinkach kilkuset metrów. Tylko na prądzie, w sytuacji, gdy akumulatory bardziej się naładują, można też przejechać dłużej, ale potrzeba wtedy sprzyjających warunków. Startując od zera, można pozostać w trybie elektrycznym do okolic 30 km na godzinę przy umiarkowanym tempie, ale ogólnie jest najlepiej moim zdaniem nie interesować się specjalnie działaniem układu hybrydowego, bo przy takiej normalnej jeździe radzi on sobie wciąż ok. Kiedy trzeba, wygasi silnik, kiedy trzeba, odpali, aby podładować akumulatory, ale delikatnie, bez okresowego wkręcania na wysokie obroty. W Warszawie bez eco-drivingu i tak uzyskiwałem w Corolli Cross wyniki w okolicach 4,5-5 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał podobne wartości, na ekspresówkach były to okolice 6,5 litra, a na autostradzie spalanie rosło do 7,5 litra. Pod kątem dynamiki testowana Toyota tak przyspieszy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi w połączeniu ze sprawnymi reakcjami na wciskanie gazu są moim zdaniem wystarczające do auta tego typu i po prostu ok. Nie ma co tutaj oczywiście liczyć na sportowe wrażenia, ale dynamika samochodu pozwalała mi bezpiecznie podróżować, wliczając w to drogi szybkiego ruchu. W podobnie neutralnym duchu zaprojektowane zostały właściwości jezdne Corolli Cross, chociaż za sprawą obniżonego 1 cm usportowionego zawieszenia samochód jak na SUV-a zachowywał się dosyć sztywno. Mniejsze nierówności wyraźniej w nim czułem, większe wciąż pokonywał bardziej miękko. Nie jest to żadne ekstremum, ale myśląc o wersji GR Sport warto brać to pod uwagę. Układ kierowniczy stawia umiarkowany opór, też zapewnia rozsądną bezpośredniość reakcji, więc do właściwości jezdnych Corolli Cross nie mogę się przyczepić. Także w mieście, gdzie auto nie zachowuje się ociężale, też dzięki regularnym liniom nadwozia i sporym szybom oraz wysokiej pozycji za kierownicą łatwo można wyczuć krańce nadwozia. Kamera cofania oferuje przyzwoitą jakość, wystarczającą, aby spełniała swoje zadanie. Parametry dotyczące jazdy śledzić można na elektronicznych zegarach. Zawsze dostaje się wyświetlacz 12,3 cala oraz standardowy sposób sterowania dla Toyota. To znaczy mamy 3 kompozycje do wyboru, które można sobie modyfikować. Mamy do wyboru zawartość lewej tarczy, środka oraz prawej. Jest kilka rzeczy tutaj, które można sobie ustawić. Nie ma jakichś bardzo ekstrawaganckich, chociażby przeciążeń czy coś w tym stylu, tylko te typowe zużycie energii, monitoring układu hybrydowego, tego typu sprawy. Na środku można sobie także wyświetlić mapę, ale tylko gdy mamy odpaloną tą z fabrycznej nawigacji z Android Auto czy Apple CarPlay nie działa, gdy mamy tak wyznaczaną trasę. Ogólnie jest to moim zdaniem wygodne rozwiązanie. Najważniejsze informacje są łatwo dostępne. Mamy także na zegarach ustawienia i ich obecność uważam za minus. Są tutaj rzeczy związane z asystentami bezpieczeństwa, chociażby asystentem prędkości ISA, który jest tutaj, ale są też dodatkowe rzeczy związane z działaniem samochodu, które można sobie dostroić. Jest to mniej wygodne niż gdyby wszystkie ustawienia były w ekranie dotykowym, środkowym. Sytuację poprawia jednak sposób sterowania z kierownicy, ponieważ mamy do tego oddelegowany cały krzyżak. Można sobie albo zmieniać
kompozycję albo poruszać się po tym menu. Dodatkowo jest też przycisk wstecz. W sąsiedztwie jest przycisk do sterowania telefonem, mamy także regulację głośności. Z drugiej strony symetrycznie jest zmiana piosenek. Tutaj obsługuje się asystentów bezpieczeństwa. Bardzo wygodnie są te przyciski rozmieszczone. Wyświetlacz środkowy w każdej z wersji ma 10,5 cala oraz nawigację online z 4-letnim pakietem danych. Aby była ona też działająca offline, trzeba wybrać jednak jedną z droższych odmian, ale można korzystać z nawigacji również poprzez Android Auto czy Apple CarPlay. Łączność jest bezprzewodowa. Szkoda tylko, że gdy mamy odpalone oprogramowanie chociażby Google, to żeby przejść do tego Toyotowego, trzeba robić to w ten sposób. Nie ma żadnego dedykowanego przycisku. A do Android Auto wchodzić można poprzez jedną z ikonek z menu z lewej strony. Też można przełączać się po najważniejszych modułach dzięki niej, co przydaje się, ponieważ nie można dzielić ekranu. Na przykład nie może być tak, że mapa fabryczna jest na części, tutaj informacje systemu audio i trochę tego brakuje, przyznam. Też brakuje na przykład belki od góry, gdzie można by sobie umieścić te przełączniki dotyczące asystentów bezpieczeństwa, usunąć je z zegarów. Poza tym jest ok, szybkość działania jest w porządku, też dostrajanie różnych rzeczy związanych z działaniem samochodu, to nie powoduje większych problemów, zatem przydałoby się pewne odświeżenie temu systemowi, trochę unowocześnienie ekranu domowego, te belki, tego typu sprawy, ale w takim podstawowym użytkowaniu nie sprawia on problemów. Też co istotne, nie trzeba sięgać do ekranu, aby sterować klimatyzacją, ponieważ Corolla Cross ma w pełni fizyczny panel, dobrze zaprojektowany, chociaż gdyby te przyciski były troszeczkę wyższe, to moim zdaniem wyszłoby im to tylko na dobre. Nawigacja offline, o której wspominałem, występuje w standardzie tylko w wersji Executive. W GR Sport jest ona częścią jedynego, w ogóle swoją drogą w całym modelu, dostępnego pakietu opcjonalnego nazwanego VIP za 7000 zł, zawierającego także panoramiczny dach oraz audio JBL, zatem jest to propozycja do domówienia typowo na zasadzie biorę, bo mogę, bez doszukiwania się zdroworozsądkowych usprawiedliwień. Brakuje za to w GR Sport możliwości zamówienia nowości w Corolli Cross po liftingu, czyli matrycowych świateł LED i to uważam za wyraźny minus, bo testowana odmiana jak dla mnie wygląda lepiej i szkoda, że klienci mający więcej pieniędzy przeznaczonych na ten model będą musieli wybierać, czy poświęcić pakiet stylistyczny, czy światła. Dla Executive zarezerwowana została też elektryka foteli i ich skórzane wykończenie, co można przeżyć. Gorzej sytuacja wygląda z kamerami 360 stopni. Całościowo różnice pomiędzy tymi odmianami nie są wyraźne i obie kosztują około 180 000 złotych, co jeszcze bardziej uwypukla złe zaprojektowanie cennika Corolli Cross. Na szczęście jednak wraz z liftingiem nie zostały w nim podwyższone ceny, one utrzymały się na starym poziomie, za to pojawiło się więcej wyposażenia w standardzie, więc za to z kolei wypada Toyotę pochwalić. GR Sport i Executive to wciąż są propozycje z wyraźnie wyższych rejonów cennika, zatem nie dla każdego, tym bardziej, że nie można w nich wziąć słabszego układu napędowego, a tylko warianty 180-konne. Myśląc o tańszym egzemplarzu Corolli Cross, bardziej za około 150 000 złotych, spokojnie według mnie można kierować swoją uwagę na wersję Style, bo tam może sportowego czy bardziej luksusowego klimatu się nie uświadczy, ale jak przeanalizuje się cennik, to dostaje się tam już rozsądny poziom wyposażenia bez żadnych braków, które mogłyby negatywnie wpływać długoterminowo na wrażenia z użytkowania. Bazowy komfort też jest akceptowalny, ale tam już kilka tych braków można znaleźć, jak chociażby dostęp bezkluczykowy, czujniki parkowania czy asystent ruchu poprzecznego, zatem mając ograniczony budżet, osobiście wolałbym wziąć wersję Style ze słabszym silnikiem niż podstawę z mocniejszym. Jeśli ktoś jednak preferowałby możliwie tanią konfigurację za mniej niż 150 000 złotych, to taki egzemplarz można mieć także za 1745 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free, widzowie kanału mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty jest w opisie filmu. W ramach dekoracyjnego oświetlenia we wnętrzu Corolli Cross dostajemy jedynie LEDowe paski na drzwiach, nie można modyfikować ich kolorystyki, są one zawsze białe. Tak samo sytuacja wygląda z podświetleniem instrumentów pokładowych, zatem nie ma się tutaj co ekscytować stylistyką podświetlenia, ale za to nie można też specjalnie narzekać na dobór kolorystyczny, ponieważ ta biel gwarantuje odpowiednią czytelność, o ile pod jakimś przyciskiem jest, a niestety na drzwiach nie jest pod sterownikami większości szyb, ale to można by jeszcze przeżyć. Bardziej irytujące jest to, że w ich sąsiedztwie tutaj jest też sterownik centralnego zamka i on też po zmroku jest zupełnie niewidoczny. Za to wyróżniająco się przyjemną stylistykę
Mają światełka na podsufitce z tymi drobnymi kropkami. Przednie światła testowanej Toyoty zachowały smukły projekt, ale wraz z liftingiem zmienił się kształt LEDowych segmentów. Decydując się na wersję Executive z technologią matrycową, dochodzi też na froncie świetlny pasek łączący lampy, w innych odmianach go nie ma. Kierunkowskazy w lusterkach wyglądają tak, a światła z tyłu w ten sposób. W tej części nadwozia tylko w podstawie nie znajdzie się LEDów, w bogatszych odmianach już one występują i też zostały trochę przeprojektowane. Ogólnie pomysł na oświetlenie testowanego modelu nie przeszedł jakiegoś trzęsienia ziemi i w dalszym ciągu nie stara się ono być przesadnie efekciarskim, ale wygląda moim zdaniem ok. Co też mocno zwróciło moją uwagę, po wciśnięciu hamulca światło stopu mocno odbija się w otoczeniu po wewnętrznej stronie tylnej klapy. Kamera tego do końca nie oddaje, ale naprawdę jest to intensywny efekt. Wiadomo, że w różnych samochodach takie rzeczy też się zdarzają, ale nie przypominam sobie, żeby w takim stopniu jak tutaj. Standardowe światła w Corolli Cross to zwykłe statyczne LEDy, które nie mają żadnych funkcji adaptacyjnych. Ich regulacja wysokości odbywa się ręcznie. Zostały za to umieszczone w soczewkach, więc pozioma granica strefy jasnej i ciemnej jest całkiem precyzyjna. Moc świecenia wypada ok, nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus, takie zwykłe, odpowiednio działające światła. Szkoda jednak wciąż, że matrycowe LEDy zostały zamknięte tylko dla topowej odmiany. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki niewielki, ale występujący zapas wolnej przestrzeni. Wybierając panoramiczny dach, trzeba liczyć się z mniejszą ilością miejsca nad głową, ale w moim przypadku ta głowa ląduje już tutaj za taflą szkła i lekko co najwyżej stykam się włosami z podsufitką, więc szału nie ma, ale nie ma też dramatu. Podobnie można określić tunel środkowy, który jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Gdyby nikt centralnie jednak nie podróżował, to osoby siedzące po bokach mogą skorzystać z rozkładanego podłokietnika. Bagażnik Corolli Cross z podstawowym układem napędowym ma 470 litrów, z mocniejszym 425. W testowanym egzemplarzu jeszcze trochę miejsca może zabierać element systemu audio. Dostajemy tutaj bardzo niski próg załadunkowy, duży otwór oraz w miarę regularne kształty. Po bokach kufra z obu stron mamy po haczyku, jak jest napisane, maksymalne obciążenie to 2 kg. Jest także płytka półka z prawej strony, a z lewej niewielkie zagłębienie chociażby na trójkąt ostrzegawczy. Pod podłogą obecne są jeszcze płytkie schowki chociażby na zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się przestrzeń z bardzo wysokim uskokiem, którego nie można zniwelować, ponieważ półka bagażnika nie jest regulowana na wysokość. Podsumowując, Toyota Corolla Cross, pomimo usportowionego pakietu stylistycznego, to model o bardzo rozsądnym charakterze i takim, powiedzmy, nudnym. Nie postrzegam tego jako minusa, bo wiele osób takiego samochodu właśnie potrzebuje, który bezproblemowo dowiezie do celu bez wzbudzania większych emocji, a w takim scenariuszu dzięki swojej neutralności testowany model sprawdzi się bez zarzutu, bo jest łatwy w obsłudze, ma dobre właściwości jezdne i oszczędny układ hybrydowy. Corolla Cross nie jest pozbawiona wad, bo wyciszenie powinno być lepsze, charakterystyka pracy silnika nie każdemu się spodoba, są też drobiazgi jak pokazywane braki w podświetleniu kabiny i to warto brać pod uwagę. Całościowo jednak jest to auto, którym przyjemnie mi się jeździło. Jeśli ktoś chce wyższego nadwozia i wykluczy zwykłe Corolle, ale nie chce zarazem, aby było ono tak duże jak w RAV4, czy tak udziwnione jak w CHR, to testowany Cross może być optymalną propozycją. I to wszystko, co przygotowałem o Corolli Cross. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!